Witam widzów i słuchaczy moich podcastów historycznych. Dziś przeniesiemy się w czasy X-wiecznego Połabia, gdzie Kościół chrześcijański dopiero umacniał swoją potęgę, do epoki, w której poganie odważyli się złamać krzyż. Czerwiec roku 983. Na zachodzie Europy cesarstwo Ottonów wydaje się potęgą, której nic nie może zagrozić. W Italii cesarz Otton II, syn wielkiego Ottona I, prowadzi ciężką walkę o panowanie nad południem, marząc o podporządkowaniu Bizancjum. Jego wojska przeprawiają się przez Alpy, a złote orły cesarstwa powiewają nad Rzymem. Na północy i wschodzie margrabiowie ottońscy strzegą granic cesarstwa, wzmacniając warownie nad Łabą i Szprebą. W ich cieniu niemieccy osadnicy karczują puszcze, a biskupi zakładają nowe diecezje wśród ludów słowiańskich. Chrześcijaństwo młode, jeszcze i kruche, wydaje się zdobywać coraz mocniejsze fundamenty. Katedry i kościoły wyrastają obok dawnych gontyn, a w kronikach zapisuje się triumf krzyża nad pogańskimi bogami. Wszystko wskazuje na to, że idea renovatio imperii, odnowienia rzymskiego imperium, wkrótce obejmie także ziemię Słowian. Władcy cesarstwa wierzą, że historia idzie w jednym kierunku, ku chrześcijańskiemu porządkowi, którego strażnikiem jest dom Ottonów. Za tą fasadą kryje się coś innego. Na ziemiach Obodrytów, Wieletów i Lutyków gniew tli się niczym żar pod popiołem. Chrześcijańskie krzyże stoją samotnie pośród puszczy, a w gęstych borach wciąż płoną ofiary dla Sforażyca i Peruna. Niemieccy osadnicy zajmują pola, biskupi żądają dziesięcin, a wojowie cesarscy wymuszają posłuszeństwo. W oczach Słowian to nie nawrócenie, lecz ujarzmienie. I właśnie wtedy w roku 983 los miał się odwrócić. Pod tą fasadą kryje się inny świat. Na ziemiach Obodrytów i Wieletów wśród Rodogoszczy Słowianie nie zapomnieli o swoich bogach. W cieniu dębów składano ofiary Jarowitowi i Perunowi. Niemieccy koloniści odbierali ziemię, duchowni wznosili ich świątynie, a gniew narastał. Wreszcie w czerwcu 983 roku wybuchł. Żeby zrozumieć ten bunt, trzeba spojrzeć wstecz. Cesarz Otton I Wielki, który zmarł w 973 roku, stworzył imperium rozciągające się od Morza Północnego po Italię. Zwycięstwo nad Węgrami na Lechowym Polu w 955 roku uczyniło go obrońcą chrześcijaństwa. Wkrótce potem postanowił umocnić granice od strony Słowian. Utworzył Marchię Północną, późniejszą brandenburską, miśnieńską i łużycką. Były to twierdze i garnizony mające być tarczą cesarstwa. Otton rozumiał, że sam miecz nie wystarczy. Potrzebny był krzyż. Dlatego w 948 roku utworzył biskupstwo w Brandenburgu, a 2 lata później w Havelbergu. Te kościoły były nie tylko miejscami modlitwy, one były znakiem niemieckiego panowania. Kronikarz Adam z Bremy pisał: Otton, mąż wielkiego imienia, ujarzmił dzikie ludy Słowian i zaprowadził wśród nich chrześcijaństwo. Ale to było złudzenie. Chrystianizacja dotarła do książąt możnych, nielicznych wojowników. Lud pozostawał wierny dawnym bogom. Kim byli ci buntownicy? Na ziemiach dzisiejszych północnych Niemiec od Łaby po Odrę mieszkali Słowianie połabscy. Byli podzieleni na wiele plemion: Obodrytów, Wieletów, Redarów, Chyżan. Ich ziemie pełne były jezior, mokradeł i gajów, które dla Sasów były dziką puszczą, a dla Słowian świętym światem bogów. Centrum duchowym była Rodagoszcz, potężny gród i sanktuarium Swarożyca.
W Gontynie strzeżonej przez kapłanów znajdował się posąg bóstwa, a wrota prowadziły w 4 strony świata. Radogoszcz nie była tylko świątynią, była stolicą politycznego związku lutyckiego. Dla Niemców była gniazdem pogańskiej herezji, dla Słowian sercem wolności. W 973 roku zmarł Otton I, jego syn Otton II skupił się na Italii. Marzył o panowaniu nad całym południem, ale w 982 roku poniósł klęskę pod Krotoną w walce z Saracenami. Rok później zmarł nagle. Na tronie został 3-letni chłopiec, Otton III. Cesarstwo znalazło się w kryzysie. Kiedy wieści o śmierci cesarza dotarły nad Łabę, Słowianie zrozumieli: teraz albo nigdy. Kronikarz Dietmar z Messerburga zapisał: wszystko, co chrześcijaństwo z takim trudem zaszczepiło, w jednej chwili runęło. W Radogoszczy kapłani rozpalili święte ognie Sforżyca. Zgromadziły się tłumy wojowników, a kapłani wywiesili święte chorągwie, znak gniewu bogów. Jeden z nich miał zawołać: czas odrzucić jarzmo Sasów, czas pomścić naszych bogów. Wieletowie i Redarowie poszli za tym głosem. Książę Mściwoj stanął przed dramatycznym wyborem. Był ochrzczony, miał kontrakt z cesarstwem, ale jego lud trwał przy dawnych bogach. Jeśli opowie się po stronie Niemców, straci władzę i życie. Jeśli pójdzie za ludem, ocali tron. Dietmar pisał z oburzeniem: Mściwoj, który mienił się chrześcijaninem, zaprzedawszy duszę pogaństwu, przyłączył się do buntowników. Z perspektywy Mściwoja to była jedyna droga. Tak narodził się sojusz chrześcijańskich książąt i pogańskich kapłanów w imię wolności. Najpierw padł Havelberg. Wojownicy wdarli się do miasta, spalili katedrę, duchowieństwo wymordowano lub wzięto w niewolę. Kroniki niemieckie zapisały scenę. Poganie z bluźnierczą furią deptali krzyże, rozbijali ołtarze, a dzwony wrzucili do rzeki, by już nigdy nie biły. Potem Brandenburg, duma cesarstwa, miasto zdobyto, biskup uciekł, katedra obróciła się w popiół. Wyobraźmy sobie niemieckich osadników, jeszcze wczoraj pewnych, że cesarstwo ich ochroni. Teraz w panice uciekali przez lasy, zostawiając za sobą domy i plony. Za nimi płonęły kościoły, a nad ziemią unosił się dym. Wieści o pożarach dotarły do Saksonii. Niemieccy możni byli wstrząśnięci. Cesarz był dzieckiem, armii brakowało, granice na wschodzie runęły jak domek z kart. Powstanie rozszerzało się dalej, a cesarstwo nie mogło nic zrobić. Powstanie połapskie w 983 roku było ciosem, którego Kościół i cesarstwo nie potrafiły naprawić przez całe stulecia. Biskupstwa w Brandenburgu i Havelbergu przestały istnieć. Chrześcijaństwo, które przez 3 dekady mozolnie sadzono, znikło w jednej chwili. Na wschód od Łaby Niemcy stracili kontrolę. Od 983 roku aż po XII wiek niemiecka ekspansja wschodnia praktycznie zatrzymała się. Obodryci i Wieletowie stali się panami własnych ziem. Związek Lutycki, kierowany przez kapłanów z Forożyca, rządził i decydował o wojnach. Dawna wiara rozkwitła z nową siłą. Dopiero w XII wieku niemieccy książęta i duńscy królowie ruszą z nowymi krucjatami, ale przez całe pokolenia Połabie cieszyło się wolnością. Dla Niemców rok 983 był klęską, dla Słowian zwycięstwem. Bo rok 983 udowodnił, że nawet największe imperium może się zachwiać, że lud, chrześcijanie i poganie razem potrafią stanąć w obronie swojej ziemi i swoich bogów. To był rok ognia nad Łabą, rok krzyku wolności, który rozbrzmiewał przez całe stulecia. Jeśli ta opowieść Ci się spodobała, zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych historii. Historii naszego państwa i jego pogranicza. A jeśli chcesz wesprzeć moją pracę, możesz postawić mi co miesiąc wirtualną kawę. Symboliczne 5 zł, które naprawdę pomaga tworzyć nowe odcinki.
Link znajdziesz pod filmem. Dzięki Twojemu wsparciu takie historie będą mogły powstawać częściej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym ponownie odkryjemy tajemnicę zamierzchłej historii.